Dzień dobry moi drodzy, witam Was już w Polsce, w Łodzi, w piżamie o poranku z naolejowanymi włosami, a to dlatego, że wróciliśmy z przepięknej wyspy Zakynthos i czas wrócić do codzienności. Dzisiaj ogarniam pranie, mieszkanie, zaraz po powrocie. Od razu rozpakowałam walizki, bo nie lubię jak stoją. Mimo zmęczenia po podróży wszystko rozpakowałam i nastawiłam już jedno pranie, bo wróciliśmy wczoraj po południu, a dzisiaj od rana spokojnie naolejowałam właśnie włosy. Potem sobie wezmę prysznic, umyję te włosy, wszystko się ogarnę. Dzisiaj kolejne 2 prania, składanie suchego, ogarnięcie troszeczkę mieszkania, ale to stopniowo, tak żeby wiecie, siga. Przejmuję grecki tryb życia i dzisiaj w planach ugotowanie rosołu, bo chce nam się bardzo rosołu. W ogóle jest zimno w Polsce po przyjeździe z tej wyspy palącego słońca, bo po prostu tam mieliśmy cały czas 31 stopni i tak jak mówię, palące słońce. Tutaj dzisiaj ma być maksymalnie 17, ma padać deszcz, wieje wiatr, no jest zimno nam bardzo. No, ale to jest właśnie ten szok, duża zmiana temperatury i właśnie tak to działa. Dzisiaj rano w Łodzi o 8 było 13 stopni, więc okna w domu otwarte i jest po prostu nam zimno, ale no co poradzić, mam nadzieję, że lato do Polski jeszcze wróci. Dobra, robię sobie kawusię i śniadanko lekkie. W ogóle powiem Wam, że na Zakynthos piłam również kawę, plus był taki, nie wiem czy to w zależności od wyspy, czy od hotelu, bo byliśmy jednak teraz w troszkę innym hotelu niż na Rhodos 2 lata wcześniej i w troszkę, no, rangą lepszym niby. Więc na Rhodos jak byliśmy, to nie piłam ani wody niegazowanej, tylko butelkowaną jak kupowaliśmy. A tak to cały czas byłam na gazowanym niestety, co później bólem brzucha się odbiło. A to dlatego, że mieli w hotelu wodę odsalaną, ale ona i tak była słona. Jak ja się napiłam takiej ich wody niegazowanej, ale nie butelkowanej, to po prostu mnie mdliło, bo była dla mnie słona. Tak samo nie piłam tam kawy ani herbaty, bo była dla mnie słona. Natomiast tutaj na Zakynthos mieli w hotelu wodę ok i piłam wodę normalnie niegazowaną, niekoniecznie butelkowaną i piłam kawę. Kawę mieli przepyszną, piłam sobie taką z ekspresu, można było sobie wybrać różne opcje, latte, cappuccino, czarną, taką, siaką, owaką i normalnie piłam kawę z ekspresu, która była bardzo dobra. A teraz wracam do swojego ekspresu, do swojej kawki i właśnie do mojej kawki z pianką latte i będę ją sobie robić, ale chyba sobie zrobię dzisiaj smakową. Ok, ogarnęłam zakupy spożywcze i jeszcze Wam chciałam pokazać jedną rzecz, bo byłam jeszcze w Rossmanie i kupiłam jeszcze coś. Proszę Państwa, po pierwsze kupiłam sobie taką piękną bawełnianą torbę, żeby mieć w torebce swojej na zakupy i żeby była ładna i lekka do noszenia. Kupiłam ręczniki papierowe, 2 takie do przedszkola, bo właśnie na sierpień, jak Juliusz teraz chodzi do przedszkola, to musimy zanieść takie 2 ręczniki, takie chusteczki, dużą paczkę. Jedne chusteczki mokre wzięłam też i jeszcze muszę dokupić, ale to już jak pojadę na zakupy szkolne ze Stasiem, to potem doniosę po prostu rydzę papieru, proszę Państwa, takiego wiecie, do drukarki. Kupiłam też do domu serwetki, takie kwiatuszki piękne, były tam za jakieś 3 zł czy 2. Kupiłam jedne mokre chusteczki też do domku.
Kupiłam z L'Oreala coś pierwszy raz. Jest to pasta do włosów dla mojego starszego syna, ale jestem pewna, że młodszy też będzie sobie chciał układać na nią włosy. Jak zobaczy. Wzięłam z AA dwie takie maseczki. O, to jest dwie, tu są sztuki. Maska musująca, oczyszczająca, nawilżająca, bo i oczyszczenie, i nawilżenie mi się przyda po tej Grecji. No i kupiłam dwie herbatki, jedną w Rossmanie, jedną w Lidlu i właśnie Wam obie chciałam pokazać. W Lidlu wzięłam zieloną herbatę z trawą cytrynową. Ponoć jest dobra, nie wiem, bo nie miałam jej nigdy. A w Rossmanie wzięłam oczyszczanie detoks, także taką. Bo wiecie, po tych wakacjach all inclusive to detoks się przyda. Nie no, śmieję się, żartuję. Ja bardzo się pilnowałam, nie obiadałam się, nie przejadałam ani nic, po prostu jadłam tyle, ile potrzebowałam. Nie jadłam przekąsek pomiędzy posiłkami, mimo że oczywiście były. Nie jadłam deserów. Moi panowie oczywiście jedli, bo lubią słodkości, ja też lubię, ale ja wiedziałam, że jak ja będę jadła codziennie te desery, jeszcze do każdego posiłku, to ja wrócę i będę miała 5 kg na plusie. Także ani przekąsek, ani deserów nie jadłam, ale jadłam pyszne, zdrowe, starałam się jeść rzeczy, a te słodkości nadrobiłam lodami, bo lody jadłam, jeśli chodzi o słodkości, to lody jadłam, ale też nie codziennie, chyba ze 2 razy czy 3. No i oczywiście wjechał jakiś kolorowy, słodki drink, także to też ma kalorie, więc desery już odpuściłam. Kupiłam 2 paczki sobie, bo były w promocji, chusteczek do demakijażu, żeby tak wiecie, teraz jak są te ciepłe dni letnie, to żeby jak coś tam nałożę, chociaż ja dzisiaj nic nie mam. Natomiast jak już nałożę nawet jakiś krem BB czy coś, to żeby sobie najpierw zdjąć tymi chusteczkami, zetrzeć później płynem do demakijażu poprawić i umyć żelem twarz i wiecie, tak, to było, ja lubię takie solidne oczyszczenie. I kupiłam sobie dla siebie właściwie oliwkę do ciała, ale chyba wszyscy będziemy jej używać, bo mamy po prostu, wiecie, no wiadomo, że po słońcu takim jest skóra przesuszona, a ja kupuję tą Baby Dream dla dzieci, dlatego że ona jest dobra i jest tania w porównaniu do innych, także te Baby Dream produkty się bardzo sprawdzają. Kupiłam z Lovely, nie będę umiała pewnie się temu obsłużyć, ale spróbuję się nauczyć. Kobaltowy eyeliner i kupiłam na wypróbowanie, tak wszyscy zachwalają, krem BB z AA, ten z serii Pink. I ja wzięłam 02 medium odcień, bo sprawdziłam sobie na ręce, no i teraz przy tym jak jestem opalona, no to niestety, ale ten jasny, ten 01 chyba kolor, ten pierwszy jaśniejszy, no to po prostu mnie zabielił, więc tamten w porze zimowej pewnie jak najbardziej, a teraz sobie zużyję ten medium, jak jestem opalona, bo no nie dałoby rady z tamtym. Także oto koniec moich zakupów. Jeszcze raz się chwalę moją piękną torbą w tęczę. Muszę metkę od niej odciąć, bo ja z metką zapakowałam sobie w nią zakupy. No i tak, dobra, teraz chowam to i biorę się za obiad, a właściwie to jak coś przekąszę, bo ja nie jadłam dzisiaj ani śniadania, ani nie piłam kawy, ani nic, tylko po prostu zaprowadziłam rano Julcia do przedszkola, on zjadł śniadanie i pojechałam prosto na te zakupy, bo nie mieliśmy już co jeść właściwie. Obiadek się już robi. A dzisiaj w menu kurczak z ryżem w sosie pomidorowym, taki pikantny. A ja w końcu zrobiłam sobie kawkę, bo już naprawdę mnie tak już trochę zmęczenie dopada. I popijam kawkę. Idę na sekundę usiąść, ją wypić, a potem zjem, bo już jestem bardzo głodna. A jak zjem, to pokażę Wam zakupy, które przywiozłam z Zakynthos i wszystko Wam pokażę, opowiem co i jak, co dla kogo i tak.
No hello, hello. Ogarnęłam w miarę wszystko, jeszcze teraz sprzątanie trwa, ale musiałam zrobić przerwę na pokazanie Wam tego, co kupiłam, bo jak teraz nie pokażę, to później wcale. Zaczniemy tak. Ja w ogóle Wam wspominałam we vlogu, jeszcze będąc w Grecji, że ja nie kupuję żadnych pamiątek typu pierdoły do ustawienia, pamiąteczki, nie. Bo jakbym miała z każdego miejsca przywozić, to bym musiała mieć osobny pokój, żeby to trzymać, a ja nie chcę sobie zagracać mieszkania, więc takich rzeczy nie kupuję. Kupujemy oczywiście coś pamiątkowego, ale takiego, co wiecie, nie trzeba przestawiać z kąta w kąt, nie zagraca nam po prostu domu. I takimi rzeczami są bransoletki. Jak byliśmy 2 lata temu na Rhodos, to kupiłam sobie tę pomarańczową tutaj bransoletkę i wszyscy sobie takie kupiliśmy. Mój mąż ma czarną, Stasio ma, Julcio nie miał na Rhodos kupionej, bo jeszcze miał malutką rączkę, miał niecałe 2 latka i po prostu jakby spadała mu, no nie kupiliśmy dla niego tej bransoletki, bo nie było sensu, on by to zdejmował. Także, no ale kupiliśmy te bransoletki na Rhodos i je kupiliśmy w jakimś tam kościele w ogóle, że po prostu one tam w Grecji jest taki jakby no nie wiem jak to powiedzieć, pogląd, przesąd, nie wiem. No takie stwierdzenie, że te bransoletki po prostu chronią przed złem i po prostu mają nam przynosić szczęście, jakby mają nas chronić przed czymś złym. Natomiast teraz, będąc na Zakynthos, też kupiliśmy sobie bransoletki i teraz kupiliśmy symboliczne z żółwiem. Ja mam taką różową, cieniutką na sznureczku, z takim oto tu żółwikiem, różowiutkim, dlatego, że wyspa Zakynthos słynie z żółwi, dlatego, że one tam od maja do końca października mają okres wylęgania. One tam pływają w morzu, w zatoce w jednym miejscu, wychodzą na ląd, żeby znosić jaja i my byliśmy na takiej wycieczce nawet, żeby te żółwie zobaczyć. Podpływaliśmy do nich o matko, łodzią, żeby je zobaczyć. Ciężko jest je wypatrzeć w morzu, ale widziałam jednego jak płynął i jeden nawet wystawił ponad wodę łepek. Natomiast udało mi się zrobić zdjęcie jednemu pod wodą żółwiowi, a nagrywałam również filmik, ale chyba na filmiku tego nie będzie widać, bo wiecie, jednak pod wodą no, jest duża głębokość, także chyba tego nie będzie widać. W każdym bądź razie żółwie widzieliśmy i te żółwie tam naprawdę mają wielką opiekę i są czymś bardzo ważnym dla wyspy i nawet przed naszym wylotem stamtąd była informacja, że w nocy od godziny tam którejś wieczorem do następnego dnia 5 rano był zakaz po prostu lądowania samolotów i startowania, w ogóle jakby latania samolotów nad wyspą przez czas nocy, dlatego że właśnie wtedy akurat konkretnie te żółwie zaczęły wychodzić na ląd i te jaja znosić, więc one muszą mieć ciszę i spokój. Także to jest coś bardzo ważnego i bardzo takiego dla mnie ciekawego z punktu widzenia takiego przyrodniczego, geograficznego, no, biologicznego. Ja lubię takie rzeczy, takie ciekawostki. To tyle o żółwiach. Także bransoletka jest. Mój mąż ma brązową, taką beżową, tylko taką znacznie grubszą, plecioną, też z żółwiem. Kupiliśmy tak, jeszcze, poczekajcie, dla dzieci kupiliśmy 2 takie poduszki podróżne, te travel, właśnie z pyszczkiem żółwia, takie żółwiki kupiliśmy, 2 takie same oczywiście, pamiątkowe i na kolejne podróże. Ja jeszcze sobie kupiłam, tylko gdzieś go wsadziłam, teraz nie mam, ale takiego żółwika malutkiego, breloczek i Julcio też takiego ma, sobie wybrał. To Wam przy okazji pokażę. No i teraz, i to koniec z takich rzeczy.
Natomiast teraz już są rzeczy spożywcze i kosmetyczne, no bo cóż ja mogłabym sobie kupić jak nie kosmetyki? No greckie kosmetyki są bardzo dobre, bo są z oliwą, z olejem migdałowym. No same dobrocie, takie naturalne są w ogóle, więc w Grecji jest fajne to, że można też sobie w niektórych miejscach próbować, jakby są testery, są kremy otwarte, jakieś balsamy i można sobie rękę posmarować i spróbować. Jak ja sobie użyłam jednego tak z takiego testera, to po prostu skóra to była po nim tak gładka, że słuchajcie, gładsza niż skóra niemowlęcia. Od razu po prostu rewelacja. No dobra, ale zaczniemy od rzeczy spożywczych, dlatego że część rzeczy w ogóle kupiłam od rodziny greckiej, bo byliśmy u rodziny greckiej, mieliśmy taką wycieczkę do takiego małżeństwa, które robi swoje miody, swoją oliwę, kosmetyki i robią takie rękodzieło, wiecie, tam jakieś garnki, kubeczki, cuda po prostu. I ja u nich kupiłam kilka rzeczy takich spożywczych właśnie i też kosmetycznych. I u nich mieliśmy poczęstunek, ja Wam gdzieś mam urywek, chyba postaram się to wrzucić we vloga, bo oni nas ugościli takim poczęstunkiem do spróbowania najpierw wszystkiego, zanim my coś kupimy, żebyśmy nie kupowali w ciemno. I tak, piliśmy u nich białe i czerwone wino. Dzieci miały poczęstunek z ich słodyczy greckich, które oni robią sami, jakieś orzeszki w miodzie, cuda po prostu. Miody, mogliśmy próbować miodów różnych smaków, bo mają smakowe miody. I jeszcze różne jakieś, jeszcze próbowaliśmy bimber i nalewkę różaną, ale ja absolutnie ani nie jestem fanką bimbru, bo dla mnie to jest za mocne, chociaż u nich nie jest taki bimber jak w Polsce, bo u nich bimber to jest 40%, nie taka siekiera jak u nas. Natomiast dla mnie to jest taki za mocny alkohol, ja jestem, wiecie, niskoprocentowa. I jeszcze próbowaliśmy u nich właśnie tej nalewki różanej, ale to też nie dla mnie za słodkie. Ja nie lubię w ogóle nalewek, ale spróbowałam, bo po prostu, no wiecie, z ciekawości. Po pierwsze nie lubię nalewek, a po drugie nie lubię smaku różanego. Nie lubię róży, nie lubię smaku ani zapachu. Co innego kwiaty. Kwiaty róże jak najbardziej. Natomiast nie lubię w kosmetykach nawet zapachu róży, ale staram się przełamać i już od czasu do czasu coś różanego z kosmetyków kupuję, bo wiem, że róża ma zbawienny wpływ na naszą skórę. Natomiast no nie przepadam. No więc dzieci próbowały miody. No i Julcio mój bardzo zasmakował miodu pomarańczowego. Tutaj mam orange, literkę O, mam wszystko oznakowane. I kupiliśmy taki słoik miodu i Staś zasmakował bardzo właśnie miodu różanego. Bardzo mu smakował, więc kupiłam różany miód. Także dzieciaki mają po słoiczku miodu. Bardzo się cieszą. Ile to kosztowało? Nie wszystko pamiętam, co ile, ale wiem, że miód, jeden słoik był za 9 euro u nich. Teraz tak. Co u nich jeszcze kupiłam? U nich kupiłam, dostałam za darmo, jak już zapłaciłam za swoje zakupy, to ten Grek, bardzo miły, starszy pan, powiedział mi, że daje mi za darmo na spróbowanie, bo zrobiłam u niego zakupy, więc on mi jeszcze daje prezent. Dał mi zupełnie za darmo taki słoik, słuchajcie, pasty z oliwek, z ciemnych oliwek. Także taka do kanapek, do smarowania chlebka może być do maczania czegoś. Także taką pastę dostałam zupełnie za darmo. Kupiłam u nich jeszcze 2 olejki do ciała. One są do ciała i do twarzy. I są to takie, mogą być jako olejki do masażu również. Wyglądają o tak.
Niech się wyostrzy. I jeden to jest, oczywiście były testery, można było wąchać, można było się smarować tymi olejkami i oni mieli tam różne zapachy tych olejków i mnie najbardziej przypadł do gustu olejek lawendowy i aloesowy. Więc kupiłam sobie dwa. Jak się kupowało dwa, też było ciutkę taniej. I ja za te dwa olejki pamiętam, że zapłaciłam 15 euro. I te olejki są tak jakby no powiedzieć ręcznie robione, że tak powiem, jakby przez nich i one są produkowane na wyspie Zakynthos. One nie są skądś tam sprowadzane i po prostu sprzedawane, tylko one są produkowane na Zakynthos. Dobrze, to by były olejki. I jeszcze jedną rzecz u nich kupiłam, właśnie po której jest ciało gładsze niż pupa niemowlaka. To taki też produkowany u nich na Zakynthos, taki krem, balsam do ciała w słoiczku. I tutaj jest aloes, olej migdałowy, miód i witamina E. Także w ogóle te ich kosmetyki bardzo pięknie pachną. I jeszcze jest oliwa dodana, ich organiczna. Także naprawdę są takie te kosmetyki bardzo nawilżająco, natłuszczające. Teraz na suchą skórę po słońcu tam zakinthoskim to jak najbardziej. To u tej rodziny greckiej kupiłam. Słuchajcie. A potem pojechaliśmy jeszcze do fabryki oliwy, w której zrobiłam zakupy takie... jeszcze u tej rodziny greckiej, sorry, zapomniałam. Kupiłam jedną oliwę, taką w butelce i ona tutaj ma różne rzeczy w środku. Ja widzę, że tutaj jest cytryna, jakieś zioła, liście. Jest chyba, nie wiem co to jest, czy to jest imbir, czy to jest chrzan, nie wiem. Jest czosnek, jest mnóstwo ziół, jest liść laurowy, że ona będzie jakaś bardzo taka smakowa, bardzo przyprawiona dobrze. To taką butelkę oliwy zakupiłam jeszcze u tej greckiej rodziny. A następnie pojechaliśmy do fabryki oliwy z oliwek i jest na wyspie Zakynthos kilka fabryk oliwy, natomiast jest tylko jedna, która produkuje oliwę tłoczoną na zimno. Jak to wygląda? Dlaczego jest tylko jedna? Ponieważ większość fabryk produkuje na ciepło, dlatego że jest to bardziej opłacalne. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Po prostu jak się produkuje na ciepło, to więcej tej oliwy jakby wychodzi, szybciej się to robi, jest to bardziej zyskowne. Więc jest jedna tylko fabryka, która produkuje oliwę na zimno. To jest oliwa zdrowsza, droższa, bardziej przez nas pożądana, no bo jest zdrowa, lepsza niby i tam wiecie, tak? Więc kupiłam u nich oliwę. Jedną kupiłam taką zupełnie naturalną, którą można w ogóle Grecy, bo u nas to jest takie przeświadczenie, że na oliwie nie wolno smażyć. Natomiast Grecy tej oliwy naturalnej, niesmakowej używają do wszystkiego. Do sałatek, do pieczywa, do smażenia, do wszystkiego. Także ja kupiłam właśnie jedną taką tłoczoną, tylko że właśnie chyba ta tłoczona na zimno powinna być do smażenia. I ja kupiłam jedną taką naturalną w puszce, w tej fabryce właśnie. Ja w ogóle nie mogłam się zdecydować, które te oliwy kupić, bo tam mieliśmy też degustację tych oliw z pieczywem. I po prostu wszystkie były tak smaczne i te smakowe, że naprawdę, no ale no nie mogłam wszystkich kupić, bo po pierwsze drogo by to było, po drugie miałabym nadbagaż, musiałam się zmieścić, wiecie, z bagażem do samolotu, no nie mogłam kupić też wszystkiego. Więc zdecydowałam się na naturalną, której będę mogła używać i do sałatek, i do smażenia, i do wszystkiego. I kupiłam jeszcze dwie w buteleczkach, takich troszkę mniejszych, dwie oliwy smakowe, które mi bardzo smakowały. Jedna to jest oliwa czosnkowa,
Do sałatek może być świetna, może być też właśnie do bagietki, do pieczywa, do jakichś grzanek. Jest naprawdę bardzo smaczna z pieczywem. A drugą kupiłam oliwę z chili i jest naprawdę pikantna, bo próbowałam ją też z pieczywem. Jest bardzo smaczna, bardzo pikantna, też dobra do sałatek, jak chcemy coś tak na ostro. Nie musimy wtedy żadnej już ostrej przyprawy dodawać. I ta oliwa pikantna będzie dla mojej mamy takim prezencikiem. Wahałam się, jeszcze mi smakowała oliwa pomarańczowa z nutą gorzkiej pomarańczy. Natomiast no, wybrałam jednak tę czosnkową dla siebie, ale jak będę jeszcze kiedyś, to tą pomarańczową też kupię, świetna też do sałatek. To by było na tyle, jeśli chodzi o fabrykę oliwy. Kupiłam te 3 oliwy tam. Potem w naszym sklepiku hotelowym zakupiłam jeszcze jedno, taki krem do rąk i do ciała, on może być, z oliwą z oliwek, takim olejem oliwkowym i wygląda on tak. Jest w słoiczku. Teraz sobie będę niedługo wszystkie te kosmetyki testować, już się nie mogę doczekać. W naszym jeszcze sklepiku hotelowym kupiłam drugi krem, również do rąk i do ciała, tam jest to uniwersalne, z olejem migdałowym i aloesem. Taki może być do torebki. I kupiłam jeszcze na taki prezencik symboliczny 2 chałwy takie same, bo w ogóle w Grecy bardzo lubią chałwy, Grecy bardzo tam, jak byliśmy zarówno na Rodos, to chałwa była, i jak byliśmy tutaj, to również jest w sklepach, jest na posiłki w restauracjach, jeśli chodzi o śniadania, jak coś na słodko. Także zakupiłam 2 chałwy z myślą o moim tacie i o moim teściu. Takie typowe właśnie z Zakynthos, tutaj wysepka. Takie wiecie, żeby to było takie nie jakaś chałwa w zwykłym opakowaniu, tylko no ono jest zwykłe, no nie jest jakieś niezwykłe, ale wiecie, chodzi o to, że jest ten napis Zakynthos, jest ta wyspa, jest obrazek, wiecie, żeby to było takie, że to stamtąd takie symboliczne, tak? I jest to tradycyjny grecki deser. Wzięłam im tą z kakałem, bo były jeszcze z orzechami i taka całkiem biała. Wzięłam te mieszane. 2 takie same po prostu. O, proszę bardzo. Dla dziadków. Oni lubią słodkości. I kupiłam jeszcze magnesy. I Wam pokażę. Magnesy mamy dla nas, bo zawsze sobie z podróży przywozimy. Dla dziadków oczywiście. I dla naszego przyjaciela, któremu też zawsze przywozimy. On nam zawsze też przywozi albo wysyła pocztówki. Także tak, jedną, poczekajcie, wyjmę sobie wszystkie, bo któreś się powtarzają, bo mam 2 takie same właśnie dla dziadków. I nie wiem. Chciałam Wam pokazać. Tak mi się wydaje, że brałam 2 takie same, ale już teraz to nie jestem pewna. Tak. Więc tak. Dla dziadków mamy 2 takie same magnesiki w kształcie wyspy Zakynthos po prostu, i tu jest taka mapka i napis Zakynthos. No, niech się wyostrzy. O. Także w kształcie wyspy. Jeden mamy z żółwiem i z takim jakby takimi morskimi rzeczami, muszelki i te sprawy. Drugi też mamy z żółwiem, ale troszkę inny. I ostatni mamy też z wyspą, z żółwiem, z nurkiem, taki podwodny świat. Także takie magnesiki przywieźliśmy. I to by było chyba na tyle z moich zakupów greckich. No nie pokazałam Wam wszystkiego, bo tego żółwika, breloczek to Wam tam przy okazji pokażę.
No i bransoletek moich panów Wam nie pokażę, no bo każdy już nosi swoją, także wiecie jak to jest, ale moją widzieliście. Także tak to. Chowam teraz te wszystkie zakupy. Mam nadzieję, że Wam się podobało, zaciekawiło, bo ja bardzo lubię takie rzeczy oglądać, co ktoś przywiezie z innego kraju. I jest to fajne. No jestem ciekawa tych kosmetyków. Nigdy sobie tak kosmetyków nie przywoziłam. Nie są to nie wiadomo jakie kosmetyki, bo są raptem jakieś takie, wiecie, drobne kremiki, olejki, ale właśnie oni z tego słyną. I zobaczymy, jak się będzie sprawdzało. Teraz właśnie na tą przesuszoną słońcem skórę będą idealne na jesień, na ten okres taki, wiecie, gdzie tą skórę trzeba faktycznie nawilżać, natłuszczać. Także bardzo się cieszę z tych moich mini zakupów. I to by było na tyle, jeśli chodzi o greckie zdobycze. Dobra, teraz chowam i potem się jeszcze do Was odezwę. Jeszcze zapomniałam Wam pokazać jednej rzeczy, więc już przyniosłam też te żółwiki, żeby Wam pokazać. Więc tak, ja mam takiego, już do kluczy sobie przypięłam, poczekajcie. O, taki bryloczek, takiego żółwika. O, tu mi jeszcze drugi bryloczek. O, taki mały, fajny żółwik z napisem Zakynthos, pamiątkowy. A Juluś ma praktycznie takiego samego, tylko po prostu z inną skorupką, ale też z napisem. Takiego sobie wybrał. Także takie, że się sobie pamiątkowe żółwiki kupili. A druga rzecz to jest taka, że jak byliśmy na wycieczce, bo my tam byliśmy na 3 wycieczkach podczas naszego pobytu, takich, żeby pozwiedzać. Jedna to była taka, którą sobie sami zrobiliśmy. Pojechaliśmy sobie do stolicy wyspy, czyli do miasta Zakynthos. Pojechaliśmy sobie taksówką. Na cały dzień wróciliśmy również taksówką, pozwiedzaliśmy tam sobie i fajnie było. A 2 wycieczki wykupiliśmy, wycieczki fakultatywne z naszego biura podróży. Tylko jak my wykupiliśmy wycieczkę w ogóle, żeby polecieć tam na Zakynthos, to ja chciałam od razu te wycieczki wykupić, ale już jakby nie było miejsc, nie były już dostępne te wycieczki. Natomiast na miejscu później można było sobie po prostu osobiście pójść i taką wycieczkę wykupić. I my wykupiliśmy 2 te wycieczki. Jedną właśnie taką objazdową z rejsem po morzu, że jakby zwiedziliśmy całą wyspę dookoła i właśnie byliśmy u tej rodziny greckiej, byliśmy w tej fabryce oliwek, widzieliśmy najstarsze drzewo oliwne na całej wyspie. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się i takiej historii i w ogóle tradycji i w ogóle z życia Greków, dużo wiadomości. Także naprawdę bardzo to była fajna wycieczka, super przewodnik, nieprzynudzający. Nawet mój Stasiu był zachwycony po prostu tą wycieczką i przewodnikiem i tym, jaką ilość wiedzy dostaliśmy i w jaki sposób przyjemny i się fajnie tego słuchało i ciekawy, to naprawdę niesamowita była ta wycieczka. A druga była taka już półdniowa, właśnie rejs też wypływaliśmy na morze, żeby zobaczyć te żółwie kareta. I właśnie po jednej z tych wycieczek dostaliśmy takie mini prezenciki od biura podróży, z którego byliśmy na Zakynthos i po prostu każdy z nas dostał mydełko oliwne, ich naturalne, takie tutaj, o widzicie, mydełka. Te mydełka są bardzo fajne, bardzo nawilżają skórę, one się nie pienią, bo ja już miałam takie mydełka, jak byliśmy na Rodos, to ja po prostu kupiłam te oliwne mydełka i one się nie pieniły. I po prostu jest to prezent od biura podróży, tutaj z logo biura. Byliśmy, jak już wiecie, z biura podróży TUI na tej wycieczce i jesteśmy, jeśli by ktoś pytał. Jeśli macie jakieś doświadczenia, to piszcie. My byliśmy pierwszy raz z tego biura i byliśmy bardzo zadowoleni. Wszystko było w należytym porządku. Wszystko było bezproblemowe, kontakt świetny,
Naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć. Jestem bardzo zadowolona z tej wycieczki. A jak byliśmy na Rodos, to byliśmy z biura podróży, byliśmy z Grekos i też było super organizacja, wszystko na czas, nie było żadnych nieprawidłowości, także i jedno i drugie biuro mam dobre doświadczenia. O tak, także dostaliśmy 4 takie mydełka, każdy dostał i to by było już na tyle z greckich zdobyczy. Jesteśmy już po kolacji. Ja już w piżamce w łóżku świecę się niesamowicie. Ojejkuś. A to dlatego, że nałożyłam pielęgnację i mam, nie wiem czy widzicie, ale takie świecące rzęsy, bo nałożyłam taki olejek na rzęsy, bo po wyjeździe po prostu ja mam tak, że mi w prawym oku bardziej wypadają rzęsy. Mi się taka dziura na środku robi i zawsze muszę je podreperować, a teraz po wyjeździe jeszcze bardziej mi się tak jakoś to prawe oko takie łyse zrobiło. Także mam olejek na taką odżywkę olejkową na rzęsach. Tu mam plasterek, bo mi jakiś dziad paskudny wychodzi i trzeba go tutaj zlikwidować przez noc. Także żegnam się już z Wami. Jestem gotowa do spania. Dużo planów na jutro, dużo do zrobienia, także idę spać. Dziękuję Wam za ten dzionek wspólny i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Buziaczki. Pa, pa!